Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy. Troszkę ten odcinek mnie zmotywowało to ostatni film o Obscure, gdzie powiedziałem, że Obscure jest jedną z najdroższych gier na PlayStation i zaczęliście wrzucać, że nieprawda, że można kupić za 70 zł, za 90 zł i trochę mnie to zmotywowało, żeby ten odcinek o kącik kolekcjonera rozpocząć trochę wcześniej. Dzisiejszy odcinek to jeszcze nie będzie pokaz żadnej kolekcji, tylko pokażę Wam, z jakich narzędzi korzystam. To są już takie jakby bardzo rzeczy, powiedzmy, dla osób, które chcą mocno w to wejść. Pokażę Wam, z czego korzystać, gdzie kupować. No, takie podstawowe informacje, dla mnie przynajmniej są one w miarę oczywiste, ale pewnie dla wielu z Was nie do końca, czego się wystrzegać też. Także mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj ten temat dzisiejszy omówimy, szczególnie dla osób będzie to ciekawe, które chcą w ten wejść, a może już są na przykład w tym, ale jeszcze nie do końca się umieją tutaj poruszać. W zasadzie, jeżeli chodzi o zbieranie retro gier, żeby Was nie skłamać, kolekcjonuję gry od lat 18 chyba, od 18. Także opieram się na dosyć długim doświadczeniu, natomiast wcześniej jeszcze, jeżeli Was interesuje, ci, którzy mieszkali w beczce przez ostatni czas, graczem jestem od lat 307, tak. Wcześniej kolekcjonowałem gry tylko polskie, mówiłem o tym wielokrotnie, miałem bardzo dużą kolekcję polskich gier wydawanych w Polsce przez laboratorium komputerowe Avalon i przez Metropolis i tak dalej, przez te wszystkie firmy, które wydawały polskie tytuły. Niestety w którymś momencie słabości sprzedałem to wszystko, ale dzisiaj jakby powiedzmy moja kolekcja jest większa niż była wcześniej, także część odzyskałem, część tych tytułów, które chciałem mieć, mam, także jakby jestem już w pełni świadomym kolekcjonerem. No i może kiedyś nadejdzie ten jeszcze czas, że będę miał drugi jakiś chwilę słabości, sprzedam wszystko, kupię 20-letnie Porsche i wyruszę do Bieszczady, też tak może być. Ok, ogólnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolekcjonowanie retro gier, to jest dzisiaj biznes i to nie mały biznes. W Polsce może to nie jest jeszcze aż tak bardzo rozwinięte, rozbuchane i to w zasadzie jest na plus, bo te ceny jeszcze nie są takie jak w Stanach, natomiast czy tam na przykład w Wielkiej Brytanii, ale w Stanach to jest już poważny biznes. Co rusz wypływają jakieś aferki. Ostatnio okazało się, że w zeszłym roku chyba, taka mała ciekawostka w sumie, że są ludzie, którzy trzymają na przykład jakieś gry, które nie wiem, są sporo warte i oni trzymają tą cenę. Jak ktoś sprzedaje taniej, to właśnie gościu wrzucił takiego na Twitta chyba maila, że jeden gość, który również tą grę posiada, napisał, żeby podniósł cenę na eBayu, bo jakby tych gier jest mało, powiedzmy kilka sztuk i oni wszyscy trzymają cenę, tak, żeby nie sprzedawać poniżej jakiejś ceny, bo wszyscy na tym tracą. Także to jest biznes, tak, który jest dość rozwinięty i to zresztą zobaczycie, że w Stanach, mam nadzieję, że z tego filmiku wyjdzie, że w Stanach to jest zupełnie inna skala niż w Polsce, ale tak jak mówię, to, że w Polsce tej skali takiej nie ma, jest tak naprawdę dużo na plus, bo nie jesteśmy obarczeni wysokimi cenami retro, przynajmniej jeszcze, chociaż zdarzają się szaleńcy, między innymi słynny Borucin, o którym tutaj też na pewno zobaczymy go, jak będę pokazywał jakieś materiały. Także są tutaj odklejeńcy. Moment. No wybaczcie, kurierzy się obudzili. Niestety nie musiałem otworzyć. Jeżeli chodzi o kolekcjonerów, zauważyłem z mojego doświadczenia, że mamy 3 rodzaje kolekcjonerów. Oczywiście nie potępiam żadnej, każde kolekcjonerstwo jest dobre. Mamy kolekcjonerów, którzy zbierają wszystko, czyli to są kolekcjonerzy, którzy nieważne co im wpadnie w łapy, kupują. Nieważne jaka wersja, jaki język, jaka gra. W mojej opinii to jest takie trochę, znaczy ja ogólnie uważam, to nie musicie się z tym zgadzać, że jest to chyba najsłabszy sposób kolekcjonowania, ponieważ ta kolekcja strasznie się rozmywa i bardzo ciężko dojść do jakichś ciekawych wyników w postaci białych kruków dostępnych w naszej kolekcji.
Aczkolwiek no kolekcja to kolekcja, można zbierać sobie to tak jak tam uważa, tak? Drudzy to są kolekcjonerzy, którzy poświęcają się jednej konsoli i tutaj zawsze jako przykład podaję Łukasza, lubię stare gry, link macie w opisie. Jest to, Łukasz zbiera tylko gry na konsolę PlayStation i tylko wersję PAL. Aktualnie ma ich tam od groma, tam mu niewiele już brakuje, żeby tą kolekcję zamknąć. No i tutaj to wymaga bardzo dużego takiego zaangażowania, żeby zebrać te wszystkie gry z danego regionu na daną konsolę. Bardzo szanuję, zawsze jak pokazuję swoją szafę słynną z grami, to aż mi się oczy świecą. No i on jest jakby poświęcony, cała ta kolekcja jest poświęcona tylko jakby pierwszemu PlayStation. Piękna sprawa. Szanuję takich właśnie ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na temat kolekcji, ale jakby z danej dziedziny i na pewno ja na przykład nie posiadam takiej wiedzy na temat gier z PlayStation, jaką posiada Łukasz, no ale tak jak mówię, absolutnie fantastyczna rzecz, także można się poświęcić, nie muszą to być oczywiście PlayStation, bo można się poświęcić zupełnie inne. Kiedyś rozmawialiśmy z Grysławem, że on chciałby na przykład zebrać wszystkie gry na Amigę CD32 i to też jest jakby poświęcenie się jednej kolekcji. Tak naprawdę no wiadomo, że gier na CD32 było mniej niż na PlayStation i pewnie szybciej by się udało zebrać, aczkolwiek nie wiem jak to by wychodziło kosztowo, bo te koszty tych gier na CD32 są absurdalne. No i są jeszcze kolekcjonerzy tacy jak ja, czyli kolekcjonerzy wybiórczy. Ja nie zbieram ani wszystkiego, ani nie zbieram gier na daną konsolę. Ja kolekcjonuję tylko te gry, które mnie interesują. U mnie też jeszcze przemawia troszkę taki pragmatyzm, że są to też gry, których będę chciał w przyszłości pewnie zrobić jakiś materiał. Kolekcjoner wybiórczy to jest taka którego bardzo ciężko zaskoczyć czymś. Bo wielokrotnie się spotykałem, to jest trochę takie silniejsze ode mnie, że ktoś mi mówi, a zobacz jaką ja mam kolekcję i ja pamiętam, że kiedy ktoś mi pokazuje na przykład zdjęcie swojej kolekcji, ja zawieszam się tylko na tych tytułach, które są jakby najcenniejsze, które ja posiadam i czy on posiada, natomiast cała reszta to jest dla mnie biały szum. Natomiast jestem też osobą, która uważa, że część z gier na daną platformę u mnie jest jakby kolekcja zamknięta, to znaczy nie mam już potrzeby zdobywania większej ilości, bo mam już wszystko to, co chciałem. Mogę tutaj zaliczyć na przykład kolekcję Big Boxów na PC-ta, gdzie posiadam już wszystko, co chciałem i już jakby ta kolekcja się nie powiększa, aczkolwiek zdarzają się jakieś tam wyjątki, że co jakiś czas na przykład wpadnie mi pomysł, żeby zrobić materiał z tego czy z tamtego i wtedy faktycznie tą kolekcję jeszcze powiększam od danego Big Boxa, aczkolwiek nie mam ciśnienia, żeby to zdobyć, tak? Już mam raczej te pozamykane i takich kolekcji mam, znaczy takich platform, na które gry mam, które uważam, że są zamknięte, mam kilka. Niektóre z nich są, może nie są zamknięte, ale ceny tych gier są tak absurdalnie wysokie, że raczej nigdy nie będę tego miał, więc też uważam, że to jest już temat jakby zamknięty, tak? W tej kwestii. Dzisiaj w kąciku kolekcjonera zajmiemy się głównie retro. Nie będę omawiał, znaczy może omówię troszkę gier edycji kolekcjonerskich. U mnie to jest taki problem, że ja tego aktualnie w domu nie mam. Mam to wszystko popakowane w magazynie, ostreczowane, opisane, jak w jakimś muzeum. I jest problem, żeby to wyciągać, przywozić, bo to w takich wielkich pudłach to jest problem, więc albo będziecie musieli mi uwierzyć na słowo, że posiadam, albo nie. Natomiast nie wiem, czy będę to do końca pokazywał. Jeżeli chodzi w ogóle o kolekcjonowanie gier, to jest trochę jak z kolekcjonowaniem znaczków. Mamy białe kruki, mamy rzeczy, które są niesamowicie popularne, mamy rzeczy, które są niby tą samą grą, ale na przykład, tak jak tutaj omówię to w przypadku Obscure, oferują inny język na okładce, oferują jakąś wersję reedycję, wersje Platinum, które tak naprawdę nie są nic warte i o tym też postaram się Wam troszkę opowiedzieć. No powiedzmy sobie szczerze, no i mamy też podróbki, to jest też ciekawe. Podróbki to jest już raczej spotykane na takim retro bardziej kartridżowym, o którym też opowiem, ale bardzo często możemy się spotkać z grami, które są po prostu podrobione. Specjalizują się w tym Chińczycy, którzy produkują na przykład karty na Mega Drive'a, które są podróbkami, nie są oryginalnymi kartami Segi,
ale można je kupić za kilka groszy na eBayu i też można się łatwo na to złapać, tak? Także też tutaj postaram się pokazać Wam, na co trzeba zwracać uwagę przy kupnie danej gry. Dobra, zastanawiam się teraz, czy już pokazać narzędzia. No może nie. Jeżeli chodzi o gry, największą wartość mają gry tak zwane AAA, czyli angielski język w grze, angielska okładka i angielski manual. I to jest jakby podstawa do tego, żeby Wasza kolekcja zyskiwała na wartości. Spotkałem ludzi, którzy kupują grę, nie wiem, po niemiecku, bo i tak jest język angielski na przykład w grze, ale manual, pudełko jest po niemiecku. Niestety te gry nie są zbyt wiele warte i one nigdy na wartości nie zyskają. Dlatego warto, jeżeli chcecie w to wejść głębiej jakby, bardziej hardkorowo, to trzeba nastawić się na to, że trzeba kupować, czy tam zbierać, kolekcjonować gry, które są całkowicie po angielsku. Ja ogólnie mam takie też tutaj przeświadczenie, że oprócz angielskich, no to jeszcze polskie, tak? Nie mam problemów z polskimi edycjami gier, na przykład na PlayStation 4, PlayStation 5, no, nie jest to jakby dla mnie tutaj problemem, tak? I ogólnie polskie edycje też sobie cenię i wiadomo. No też zależy, czy gry dzisiaj, tak jak mówiłem kiedyś w jakimś materiale, gry to dzisiaj inwestycja i to inwestycja, która może nie zwróci się tak szybko, ale faktycznie ceny gier retro rosną z roku na rok i też jest tutaj też takie fajne coś, że te gry bardzo szybko stają się białymi krukami, bo ludzie kupują, wrzucają do kolekcji, nie wystawiają na sprzedaż, więc tych kopii danej gry jest coraz mniej i one dzięki temu zyskują na wartości i też postaram się Wam tutaj kilka takich rzeczy opowiedzieć o takich grach. Natomiast ja, jeżeli chodzi o regiony, nie mam problemu z regionem polskim, natomiast jeżeli chodzi o retro, no to głównie angielskie, PAL lub NTSC, pod warunkiem, żeby był angielski język na okładce w grze i w manualu oczywiście. No i ostatnia rzecz, ja na przykład kolekcjonuję gry, które są kompletne i to jest zawsze ta wartość takiej gry jest największa, czyli mamy w zestawie manual, mamy nośnik, mamy okładkę. W kwestii pudełek jest to rzecz, wydaje mi się na razie, dla mnie przynajmniej nie jest problemem, jeżeli pudełko jest połamane. Mam tyle różnych pudełek, że mogę sobie wymienić, ale też staram się, jeżeli to są na przykład big boxy, żeby te pudełka też były w dobrym stanie. Jeżeli są to pudełka plastikowe, jak na przykład od PlayStation 2, no to jeżeli jest uszkodzone, to też nie ma problemu, żeby sobie to pudełko wymienić. No, niemniej ważne jest, żeby gra była kompletna, czyli tak zwane CIB, Complete in Box, z manualem, z nośnikiem i z okładką. No i wszystko oczywiście po angielsku. To są bardzo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i pokażę Wam, jak łatwo można naciągnąć się na grę, która jest niewiele warta, a kosztuje sporo. Dlatego teraz, zanim powiem Wam jeszcze o narzędziach, weźmy sobie na nasz tutaj temat tego Obscura. Obscure na PS2, jak mówiłem, jedna z najdroższych gier. No i powiedzmy, że chcemy go sobie kupić. Zajrzyjmy na razie na portal OLX, bo tam ludzie mówili, że jest na OLX-ie tanio, można brać. Weźmy sobie od cen najniższych, najtańsze. No i słuchajcie, mamy pierwsze 89 zł Obscure. To jest drogie? No nie drogie. Klikamy, zobaczmy. No i szybko się okazuje, że wersja, którą tutaj ktoś sprzedaje, jest niemiecka. Mamy niemieckie pudełko, znaczy niemiecką okładkę, brak manuala. I gra prawdopodobnie też jest po niemiecku. Także nie jest to rzecz, na którą chcemy zwracać uwagę. Druga. Okazja hit PS2 Retro Sklep. 124 zł. Zajebiście. Klikamy, no i niestety znowu wersja niemiecka. Nie wiadomo, czy z manualem, bo gość nie zamieścił zdjęcia. Mamy za 229 zł, ale sama płyta, tak naprawdę kupowanie na przykład samych płyt nie jest złym pomysłem, bo można to dorobić. Można dokupić same manuale lub same pudełka i wtedy z okładką i wtedy zmontować to wszystko. Problemem wersji, którą tutaj gość sprzedaje, jest to, że chyba jest ona holenderska.
Nie chce mi się tutaj tego sprawdzać, no ale niemniej, sama płyta 229 zł, więc to też nie jest komplet. No i ostatnie Obscure 2 PlayStation 2 hit, okazja PS2 idealna, 299 zł. Ok, jestem zainteresowany. No i wersja holenderska. No i teraz słuchajcie, jeżeli kupicie za 299 zł wersję holenderską, nigdy jej za tyle nie sprzedacie. Sprzedacie ją góra za 5 dych, jeżeli ktoś w ogóle będzie chciał ją kupić, bo prawdopodobnie nikt nie będzie chciał kupić wersji holenderskiej, bo na co im? Już kolekcjonerzy to już całkowicie takie gry unikają takich tytułów. No i mamy jeszcze tutaj Szczecin za 19 999, ale to już jest jakiś typ odklejony całkowicie od rzeczywistości, więc go pomijamy. No dobra, zobaczmy na Allegro, bo też ludzie pisali, że na Allegro to jest tam za tanio. Dobra, sprawdzamy. Na Allegro jest tylko pierwsza część, nie ma w ogóle jej dostępnej. Jest druga część za 20, jest pierwsza część za 20 000, ale to jest chyba ten odklejeniec. Nie, to jakiś z Łodzi. To nie ja. W każdym razie, jakiś odklejeniec, który sprzedaje za 20 000. Natomiast jeżeli chodzi o Allegro, nie ma w ogóle tej części pierwszej do kupienia. Także jak widzicie, tutaj trzeba bardzo uważać na to, co się kupuje i dokładnie sprawdzać, co kupujecie. Dobra, no ale jak wygląda sprawa z eBayem? Aktualnie eBay CO UK, czyli eBay brytyjski, wprowadził cło, także te gry są droższe niż były przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, ale może to być jedyna szansa, żeby daną grę zdobyć, tak, w formacie, która nas interesuje. No dobra, wpiszemy Obscure, zaznaczymy sobie PlayStation 2, 5,99, wow! Tylko problem jest taki, że koleś sprzedaje samo pudełko. I to jest właśnie to, co mówiłem. Możemy kupić sobie płytę, możemy sobie kupić samo pudełko i sam manual i faktycznie zmontować z tych 3 części daną grę, tylko trzeba pamiętać, żeby to było w jednym regionie, aczkolwiek wyjdzie nas to chyba drożej niż kupno kompletu. No więc dobra, patrzymy dalej. Mamy sam manual, a nie, to do Obscure 2. Mamy Obscure Aftermath i tutaj też ludzie się mylą. Obscure Aftermath to jest druga część Obscure'a, to nie jest część pierwsza. Aftermath to jest druga część amerykańska, bo w Ameryce Obscure 2 nie nazywał się Obscure 2, tylko Obscure Aftermath. Także Aftermathy pomijamy. Mamy za 33 funty i 9 funtów wysyłka Obscure. Super. No problem jest taki, że jest po niemiecku, tak jak mówiłem. Ok, patrzymy dalej. Obscure 2 mamy tu za 39,99, no ale po francusku. No to też nie jest rzecz, która nas za bardzo interesuje. Lecimy dalej. Obscure 65 funtów. No tylko, że po niemiecku. Ale pudełko jest trójwymiarowe. Właśnie tutaj też warto wspomnieć, że Obscure wyszedł też w edycji kolekcjonerskiej, gdzie ma trójwymiarową okładkę, aczkolwiek no jest po niemiecku, także nie jest warta swojej ceny. Dobra, patrzymy dalej. Mamy 159 funtów, wow, tylko że bez manuala, czyli gra jest niekompletna, a musimy za nią wydać już 159 funtów. Ok, to też nas nie interesuje. Dobra, odklejeńcy, zapakowana gra 3227 funtów. No i mamy jeszcze tutaj coś, czego ja nie uznaję, czyli gry graded przez watę, opakowane w takie plastikowe pudełko za 6455 funtów. Ja ogólnie nie uważam tych gier graded z tego względu, że tak jak mówię, te gry mają działać, muszą być w każdej chwili dla mnie dostępne, żebym mógł w nie zagrać i zrobić materiał, ale co kto woli. No dobra, mamy Obscure PS2 Game 19,68, dobra cena, biorę 10. No tak, tylko że znowu mamy wersję po niemiecku. No dobra, lecimy dalej w takim razie. 43 funty po niemiecku, ok, mamy Obscure PS2 Video Game UK Release, to jest to, co nas interesuje. Wersja brytyjska. Problem? Problem jest taki, że grę sprzedają bez manuala, czyli gra jest niekompletna. I tak możemy sobie szukać, tak? Mamy na przykład, kolejna jest, słuchajcie, New, Obscure PS2 New, 52 funty. Kupuję. No ale jest to aukcja. Aukcja i 4 osoby już licytują, więc trzeba zobaczyć, za ile w końcowej wersji ta gra zejdzie i myślę, że tanio nie będzie. Dlatego mówię, to tylko pokazuje, że osoby, które pisały te komentarze, nie do końca jakby znają rynek i bardzo łatwo mogą się naciąć na wersje, które są niekompletne
albo są w innym języku. Dlatego też kupienie na przykład wersji Obscure za, nie wiem, 86 funtów i okazuje się, że jest to wersja niemiecka, która jest warta pewnie w Polsce nic, bo pewnie jej nawet nie sprzedasz, no to jest niestety problem taki, że trafiamy na... Znaczy sami żeśmy się troszkę jakby nacięli, tak? Na właśnie taką wersję, która jest tak naprawdę nic nie warta. Dlatego pokazuję Wam tylko to, że sobie wpiszecie w komentarzu, czy tam wpiszecie sobie w Allegro Obscure i pokażę Wam cenę za 60 zł, to nie znaczy, że ta gra jest warta swojej ceny. Właśnie to Wam tylko pokazuje, że cena, która jest na Elixie, na Allegro, jest za grę, która tak naprawdę jest warta kilka albo i kilkanaście razy mniej, a na pewno nie jest to kwota, którą uda Ci się kiedykolwiek odzyskać, szczególnie za gry, które są w innym języku. No dobra, pogadałem. Zacznijmy teraz od najbardziej skrywanych przeze mnie tajemnic, czyli aplikacji, z których korzystam. Jeżeli chodzi o kolekcjonowanie gier i robienie jakiejś listy tego, co posiadamy, jest tego dużo. Znajdziecie to na Androidach, na PC-tach, tego oprogramowania jest. Znajdziecie na pewno darmowe, które też będą spoko. Natomiast ja bym chciał Was dzisiaj tutaj pokazać o jednym z najbardziej zaawansowanych aplikacji. Robi to firma Collectors.com. Aktualnie mają w swojej ofercie 5 różnych programów do zbierania filmów, książek, muzyki, komiksów, no i oczywiście gier. Collectors.com działa na zasadzie subskrypcyjnej, czyli kupujemy subskrypcję na rok. Sam jestem użytkownikiem tego od chyba 2000, żeby Was nie skłamać, kurczę, teraz 2006, 2007, jakoś tak. Także od lat używam tej aplikacji. Ale tak jak mówię, jest ona dosyć droga i oferuje model subskrypcyjny. Natomiast jest chyba jedną z najbardziej zaawansowanych aplikacji, jakie widziałem. Jeżeli Was interesuje, tutaj już od razu ceny podam, żebyście mogli sobie... Nie jest to jakby post sponsorowany w żaden sposób przez Collectors.com, mówię tylko o tym, że ja z tego korzystam. W wersji na PC-ta subskrypcja roczna kosztuje 30 euro na rok, przypominam, na rok, a na miesiąc 3 euro. Do tego jeszcze dochodzi wersja, jeżeli chcielibyście kupić, warto zainwestować w wersję Collectors.com również na telefony komórkowe, na Androida. Kosztuje ona 15 euro na rok. No i kupując którąkolwiek z tych wersji dostajemy też dostęp do chmury, gdzie możemy synchronizować dane z naszych gier, które mamy w aplikacji, przerzucać je do chmury. Zajmę się teraz głębiej samą tą aplikacją. CLZ Games jest bardzo sprytnym systemem do katalogowania gier. Otóż nie musimy wpisywać tego ręcznie. Jeżeli dodajemy jakąś nową grę, klikamy sobie Add Game, wpisujemy sobie tytuł, na przykład niech to będzie ten Obscure. Klikamy Enter i mamy wszystkie wersje gry Obscure, czy tam nazwa, która się pojawia, na różne platformy. Powiedzmy, że kupiliśmy sobie Obscure'a na PlayStation 2. Klikamy tą strzałeczkę i możemy sobie wybrać jaką wersję, czy europejską. Tutaj możemy zobaczyć podgląd obrazka, czy to jest okładka, którą posiadamy, jak widzicie niemiecka. Tu jest europejska z angielskim, tak, możemy sobie wybrać od razu, jeżeli jest to tytuł, czy tam ta okładka, którą posiadamy, klikamy Add Collection, automatycznie zostanie gra dodana do odpowiedniej platformy, w tym wypadku PlayStation 2. I teraz program jest o tyle fajny, że oprócz podstawowych informacji, ja sobie tutaj kliknę, czyli na przykład kiedy gra została wydana, jaki to jest gatunek gier, na jaką platformę, jaki format, mamy jakieś tam informacje personalne, na przykład kiedy ją nabyliśmy, to są rzeczy tam powiedzmy, nie wszyscy je będą uzupełniać, ja na przykład ich nie uzupełniam. Value na chwilę zostawimy. Mamy description, czyli od razu jest ściągany, o czym tam mniej więcej gra jest, czyli tam opis, od razu jest oczywiście pobierana okładka i jeżeli niektóre gry, na przykład akurat Obscure posiada też trailer. Kiedy sobie klikniemy, otworzy nam się trailer na PlayStation, znaczy na YouTubie, tak? Także jest to aplikacja, która też umożliwia wrzucanie
wrzucanie nam, znaczy pokazuje nam też trailery, jeżeli jesteśmy zainteresowani. Również możemy dodać sobie hardware. Ja się w to nie bawię, chociaż może powinienem kiedyś to zrobić, ale też jeżeli mamy na przykład jakiś hardware, nie wiem, jakąś konsolę na przykład sobie kupiliśmy, możemy również w Collector's Game ją dodać. Przypuśćmy, że kupiliśmy sobie FreeDO. Enter i sobie tutaj zaznaczamy, że kupiliśmy konsolę i możemy sobie wybrać, jaką tą konsolę kupiliśmy. Tak? Możemy sobie zobaczyć i sobie ją dodać. Automatycznie doda się tutaj nam wtedy zakładka hardware i będzie dodana nasza konsola, którą żeśmy dodali. Także aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana. Mamy tutaj oczywiście, możemy sobie to wszystkie te gry filtrować, szukać. Przypuśćmy, że szukamy, nie wiem, Resident Evil 4, tak? Klikamy Enter. Jeżeli wybiorę sobie na górę, mam wszystkie gry z Resident Evil 4, które posiadam i od razu z informacją na jaką platformę. Możemy też, mamy tutaj loan game, czyli na przykład jeżeli pożyczacie, lubicie pożyczać gry, ja nie lubię pożyczać, ale może niektórzy lubią. Bądź na przykład firmy są, które wypożyczają gry. Możemy zaznaczyć sobie, komu pożyczyliśmy, e-mail do tej osoby, kiedy pożyczyliśmy, kiedy ma oddać, tego typu informacje. Wszystkie zmiany, które wprowadzamy, które zostaną jakby dodane w naszej aplikacji, automatycznie możemy wysłać na chmurę i jeżeli chcemy, możemy sobie zobaczyć to, jak to w naszej chmurze wygląda. To się nazywa CLZ Cloud. Ok, czekajcie, pyk. I tutaj wszystkie te informacje to jest dokładna kopia tego, co posiadamy w aplikacji. Ona jest przerzucona na chmurę. Jeżeli dodamy sobie jakąś grę na PC-cie, jest to synchronizowane z chmurą, odpalamy Androida i automatycznie on z tej chmury ściągnie tą grę, która została zmieniona. Również to dotyczy wszystkich informacji, które zamieszczamy. Zmiana okładki, coś, wszystko jest automatycznie synchronizowane z chmurą, także w mojej opinii mega fajnie to działa. Także jeżeli chodzi o Collectors.com, jest to w mojej opinii jedna z najlepszych aplikacji. Przerobiłem kilka tych aplikacji, bo też nie mówię, że nie przerobiłem. Kilka tych aplikacji przerobiłem, ale przypowiem Wam szczerze, że żadna nie była tak dobra jak Collectors.com Game. No tylko, że za jakość niestety trzeba zapłacić. Dobra, nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Wróćmy do mojego Obscura. Nie tu, moment. Na PlayStation 2 Obscure. Nie opowiedziałem jeszcze o jednej ważnej, bardzo ważnej zakładce, mianowicie Value. W momencie, kiedy dodamy sobie jakieś gry, automatycznie zostanie pobrana aktualna cena tej gry w oparciu o price charting. Zaraz o samym portalu opowiem. I teraz tak, mamy tutaj zakładkę Value, mamy aktualnie ile Twoja kopia gry jest warta, w oparciu oczywiście o price charting. Może to być wersja loose, czyli sama na przykład płyta, tak? Jak widzicie, cena się tu zmieniła. Może to być CIB, czyli Complete in Box, czyli manual, pudełko, okładka, jaka jest cena. Może to być wersja new, czyli całkowicie, czyli zapakowana na przykład w folię. No i wersja graded, na przykład robiona przez watę. I tutaj mamy od razu cenę. Możemy sobie zobaczyć również, jeżeli mamy na przykład to CIB, czyli Complete in Box, że sama na przykład gra kosztuje 100, ale na przykład gra plus pudełko $148, a na przykład gra i manual $134, tak? Także tu możemy sobie to wszystko sprawdzić. Ok, teraz sama kwestia price charting. Niestety price charting nie jest idealne. Zanim jeszcze to zrobimy, jeszcze jedna rzecz Wam pokażę. Price charting, znaczy te ceny nie są pobierane za każdym razem, jak odpalimy sobie aplikację. Musimy ręcznie te ceny znaczy automatycznie, ale ręcznie, tak to powiem, tak, zmienić. Jak to robimy? Weźmy sobie na przykład gry, coś co dawno nie sprawdzałem, Sega Saturn na przykład. Zaznaczamy sobie wszystkie tytuły, klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy Update Values from Price Charting. I teraz zobaczcie, klikamy tak i dostaniemy bardzo fajne podsumowanie, które pomoże nam określać, co się dzieje z rynkiem gier na przykład na Sega Saturn. Zauważmy, że Die Hard Arcade cena wzrosła o $31, ze 150 do $181. I tak samo możemy sprawdzić, które ceny jak wzrosły, ale też które zmalały. Na przykład Enemy Zero
spadło o 21,70 i klikamy OK. Automatycznie te ceny zostaną uaktualnione i oczywiście możemy te ceny od razu sobie wysłać na chmurę. Także ja śledzę to od lat, bo powiem Wam, także moja wiedza na temat zmian cen jest dosyć tutaj rozległa i z wielkim zainteresowaniem obserwuję, które ceny rosną, które ceny maleją, jakie gry, ale też średnio, że gry na przykład na daną konsolę rosną bądź maleją. Dobra, opowiedzmy sobie teraz troszkę o price charting. Jeżeli chcemy zobaczyć daną grę, na przykład, nie wiem, tego Enemy Zero, jak wygląda sprawa na price charting, klikamy value i tutaj mamy taką kropeczkę, która nas od razu powinna, nie, tu, view more, już zapomniałem, która nas od razu przenosi na daną grę, jak widzicie, i teraz mamy wszystkie informacje na temat gry. Bardzo fajną rzeczą jest ten wykres. Wykres pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniała się cena Enemy Zero. Prawdopodobnie 2013 rok to jest start price chartingu, więc dalej tych cen nie ma, ale zobaczmy. Zaczynało się od $49 i jak widzicie wraz z kolejnymi latami apogeum było w 2021 $200, teraz cena troszkę zaczęła spadać, 157 na przykład dolarów. Teraz możemy zobaczyć, podejrzeć, że jak ktoś sprzedaje gry, które nie są kompletne, w jakich cenach one się ostatnio sprzedały. To nie są gry, które są do sprzedania, tylko które się ostatnio sprzedały. Czyli jak na przykład widzicie, tutaj ktoś sprzedał same płyty za $85, a tutaj ktoś sprzedał same dyski za $129. Możemy podejrzeć, jak sprzedawały się gry kompletne w pudełku. I na przykład widzimy, że ostatnio 10 stycznia ktoś sprzedał za $132. Kliknięcie może przenieść nas, ale jak widzicie, niestety te aukcje, które się kończą na eBayu, one przez jakiś czas wiszą, a potem znikają, także musimy zawierzyć tutaj price charting, na przykład nowe gry. W 2022, zobaczcie, ktoś sprzedał za $265, niestety pewnie już tutaj tej strony nie otworzymy. Możemy zobaczyć ceny graded, same pudełka, czy ktoś sprzedał, czy nie, i oczywiście same manuale, czy ktoś sprzedał, czy nie. Także tutaj działa to całkiem nieźle, aczkolwiek tak jak mówię, price charting nie jest idealny i teraz Wam pokażę dlaczego. Zanim jeszcze jednak przejdziemy, jeszcze mamy jedną rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Jeżeli chcemy kupić sobie te Enemy Zero, mamy podejrzenie do wszystkich sklepów, które aktualnie Enemy Zero pokazują, czy tam sprzedają. Loose price, czyli gra niekompletna, complete price, new price. Powiedzmy, że interesuje nas wersja kompletna. Możemy ją zobaczyć sobie na Amazonie, na price chartingu, jeżeli ktoś sprzedaje, i na eBayu. Prawdopodobnie na Amazonie nikt nie sprzedaje chyba, zaraz zobaczymy. Nie, no są, możemy sobie kupić tutaj na Amazonie, zobaczcie, ale jak widzicie zaznaczyłem, że było complete in box, a tutaj ktoś sprzedaje na przykład same płyty, także trzeba uważać. Na price chartingu nikt nie ma dostępne, no i mamy jeszcze na eBayu i też niestety nikt nie ma tutaj tej gry aktualnie dostępnej. Może po prostu zły tytuł wybrałem, mógłbym wybrać inny, ale pokazuję tylko, że możemy od razu sobie podejrzeć z aplikacji, jaka gra nas interesuje. Dlaczego mówię, że price charting nie jest idealny? Przede wszystkim ceny, które są brane, complete price, są cenami uśrednionymi. Aktualnie, jak widzicie, za kompletną wersję jest $157. Ja podejrzewam, nie wiem dokładnie, czy to tak działa, że on bierze te ceny i wylicza z nich średnią cenę, czyli ile średnio kosztuje. Tak jak widzicie, ta cena zmieniała się, bo na przykład, nie wiem, tutaj ktoś sprzedał za $235, tak, a tutaj za 170, za 127, także podejrzewam, że te ceny są brane, uśredniane ze wszystkich jakby aukcji, na których tą grę ktoś sprzedawał. Dobra, zobaczmy naszego Obscura jeszcze, tak z ciekawości. Klikamy Obscure. I teraz tak, mamy wersję PAL, z tym, że wersja PAL, tak jak mówię, nie jest to, znaczy w tym wypadku price charting nie jest za bardzo rzeczą, której warto zaufać, bo jak widzicie, mamy tutaj edycje i niemieckie, i włoskie, europejskie, palowskie, tak, które były w różnych językach, także średnia cen tutaj nie jest jakby adekwatna do tego, ile ta gra jest warta. Natomiast jeżeli zerkniemy sobie Obscure, cofniemy czy nie cofniemy? Zobaczymy sobie, no dobra, muszę wpisać jednak. Jeżeli zobaczymy sobie tego Obscura w wersji na PlayStation 2, na pewno angielską wersję, czyli wersję amerykańską, zobaczymy, że te ceny
wtedy zrozumiecie, dlaczego uważam, że jest to jedna z droższych gier na tę konsolę. Aktualnie średnia cena wynosi $212. Także tak to mniej więcej wygląda. Ok, zobaczmy jakiś tytuł, który na pewno jest drogi. Rule of Rose. No i mamy też, zobaczcie, możemy zobaczyć sobie japońską wersję, ile kosztuje, polską, no amerykańską, tak, czyli te trzy tytuły możemy, dobra, zobaczmy tą polską, ale też tu trzeba zwracać uwagę, czy to jest wersja angielska, bo jak widzicie, tu mamy na przykład za $292 ktoś sprzedał, ale wersję włoską, także to też nie jest, albo na przykład French, czyli francuska, $404, także tutaj trzeba na to brać sporą tutaj taką, no, brać to mocno tak z przymrużeniem oka. Teraz tak, kolejna rzecz. Niestety, tak jak mówiłem, Price Charting nie jest do końca aplikacją, która zrobi za nas wszystko i pokażę Wam to na przykładzie, kiedy zobaczymy sobie wersję na Big Boxy. Część z gier ma wartość 0. Dlaczego? Price Charting ogólnie jest raczej skupiony na grach amerykańskich. Gry europejskie raczej są tu traktowane po macoszemu, aczkolwiek są. No i jeżeli na przykład mamy jakąś grę, która nie sprzedała się w ostatnim czasie, no to niestety jej wartość jest 0. Część z gier, na przykład Outlaws, jak widzicie kosztuje $4,97. W Big Boxie gra Outlaws na pewno nie kosztuje $5 i jeżeli sobie klikniemy, wybierzemy sobie tutaj Outlaws, zauważymy, że faktycznie no, nie jest to wersja za $5, jak widzicie, aktualnie jest 69. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ aplikacja Game Collectors automatycznie dodaje ten price charting i czasami może się mylić. I w tym wypadku mamy tutaj pomyłkę. Ważny jest w zakładce Value Price Charting ID. Jak widzicie, jest to taki numerek, który przenosi nas na odpowiednią stronę i tutaj mamy, jak widzicie, Price Charting ID. Jak widzicie, ten numerek jest inny niż powinien być. Możemy go skopiować i wkleić tutaj i odnowić i automatycznie cena będzie odpowiednio zmodyfikowana. Także ja powiem Wam tak, powinienem ogólnie kiedyś przysiąść i wszystkie te gry posprawdzać, czy mają odpowiednie Price Charting ID, bo tak jak mówię, no jest to niestety tutaj źle przeniesione, znaczy źle jest połączone z odpowiednią grą na Price Charting, na przykład Star Wars Jedi Knight Premium Edition Limited Run $8,45. Oczywiście to tyle nie kosztuje, kosztuje o wiele, wiele więcej, ale znowu jest zły Price Charting ID. Ale to można zrobić ręcznie, aczkolwiek nie zawsze. Tak jak powiedziałem, Price Charting głównie skupia się na grach amerykańskich i to zaraz Wam pokażę, kiedy weźmiemy sobie Other Platforms i zobaczymy sobie gry na Amiga CD32. To są wszystkie gry, które są na CD32. Oczywiście tych gier jest kilka razy więcej. Jak widzicie, nie są one monitorowane w tym wypadku. Tak? Mamy kilka tytułów, a wiele gier niestety. Amiga CD32 nigdy w Ameryce się nie pojawiła, stąd też te ceny są no takie, znaczy ilość tych gier taka jaka jest. Sam chyba mam nawet więcej gier na Amiga CD32 niż jest na tej liście. I jak widzicie, też dużo tych gier ma ceny 0 z tego względu, że nie są one tutaj podpięte. Także nie traktujmy tego price charting jako wyznacznika totalnego, bo tak jak widzicie, dużo rzeczy tutaj brakuje lub są troszkę przekłamane, tak jak widzieliście z tym Outlaws, gdzie wartość gry była sporo zaniżona niż w rzeczywistości. Dlatego warto, jeżeli mi to się już nie chce, bo ja już mam to wszystko zrobione i już mi się nie chce w tym babrać, ale jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z kolekcjonerstwem i z tym programem, warto sobie ręcznie każdą grę potem sprawdzić, czy ma ona odpowiedni price charting, tak? Czy cena, która jest podana, jest ceną adekwatną, tak? W porównaniu do tego. Tak jak mówię, czasami źle jest ona przypięta i to powoduje, że no niestety, tak to czasami jest, tak? Ale sama aplikacja, no powiedzmy tak w 70-80% dobrze łączy te gry ze swoją wartością, także też musimy na to tutaj zwracać uwagę, tak? Oczywiście ponownie jeszcze wspominam, że te wszystkie ceny są z ostatniego razu, kiedy ceny sprawdzaliśmy i tutaj możemy zobaczyć, że część na przykład kiedy była sprawdzana, na przykład tu mamy 5 stycznia, tak, 11, także jeżeli kogoś to interesuje,
Można kliknąć też sobie tutaj wszystkie te ceny, na przykład z gier na FreeDO, updates i będziemy mieli je z dzisiaj, tak? Wszystkie te ceny. Zobaczyć, jak się zmieniały ceny, kliknąć OK i jak widzicie, to mamy ceny z dzisiejszego, z aktualnego dnia. Ja tego często nie robię, tak sprawdzam ceny średnio raz na miesiąc, powiedzmy, bo patrzę, jak wyglądały ceny w danym miesiącu, tak? Kolejną jeszcze ciekawą rzeczą, bo jak widzicie tutaj tych gier mamy na przykład na Nintendo, mamy podzielone, tak? Na PAL, na NES, możemy sobie wybrać, ale jedną z fajniejszych rzeczy jest jeszcze to, że jeżeli wybierzemy sobie na przykład gry ogólnie, gry palowskie na GameCube'a, mamy średnią wszystkich gier na GameCube'a. Jak widzicie, cały czas ta krzywa wzrasta. Gry na GameCube'a, ceny gier na GameCube'a rosną. Tylko nie jest to konkretny tytuł, ale wszystkie tytuły, tak? Czyli wszystkie gry na GameCube'a, cały czas ich konkretne i cały czas ich wartość rośnie. To jest też fajne, bo można sobie zobaczyć, nie wiem, na przykład na gry, powiedzmy na NES-a palowskiego, zobaczmy. I jak widzicie, średnio kiedyś było $27,55 za grę, dzisiaj $43,04. Także jest tutaj też fajna rzecz, że możemy sobie sprawdzić wszystkie gry, jak ich cena się zmieniała na przestrzeni lat. No dobra, mamy eBaya, mamy Amazona, gdzie możemy kupować te gry. Pokazałem Wam, na co zwracać uwagę. Jest jeszcze jeden portal, powiem tak, nie zachęcam do korzystania z niego, z tego względu, że on nie ma żadnej ochrony przed oszustami. Portal nazywa się Game Trading Zone i pozwala na wymienianie się grami z innymi użytkownikami. Jest to bardzo sprytnie zrobiony portal. Ja kiedyś, powiem Wam szczerze, próbowałem Goga przekonać, żeby w swojej aplikacji GOG Galaxy zamieścił coś takiego. W Polsce czegoś takiego nie ma. Nie wiem, no w Polsce może to by nie było za bardzo opłacalne, bo ta scena retro jeszcze nie jest tak rozbudowana, ale jest to naprawdę bardzo fajnie pomyślany portal. Czekajcie, kota wezmę, bo przecież w momencie, kiedy założymy sobie konto, ja już, żeby Was nie skłamać, jestem na moim koncie od lat, zaraz zobaczymy ile, od lat 11 już, 11 lat. Jak to działa? Dodajemy sobie gry, które posiadamy. Możemy je dodać jako gry dostępne, czyli gry, które są podatne na wymianę, bądź na przykład gry, które chcemy, gier, których szukamy, możemy dodać i gry, które mamy w kolekcji. Gry, które są w kolekcji, nie będą się pojawiały jako gry dostępne. Gry dostępne są takie, że ktoś na przykład czegoś szuka i chce się z nami wymienić. Ważne jest, żeby dodać też sobie gry, których szukamy. I teraz klikamy sobie, powiedzmy, ja szukam tych dwóch gier, one już to jest nieaktualne, ale nieważne. Powiedzmy, że szukam tej gry Darkseid. Klikam sobie grę Darkseid i widzę dwie osoby, które posiadają. Między innymi to jestem ja, ale mam dwie osoby, które posiadają i osoby, które poszukują danej gry. Jeżeli kliknę sobie Make Offer, mogę wybrać, że ja dostanę na przykład od niego Darkseida, a sam wyślę, zobaczmy, z mojej kolekcji coś, tak? Która się powiesiło, bo mam za dużo tych rzeczy. Na przykład ja wyślę Blue Stingera, tak? Submit Selection. Wysyłamy, na ile dana oferta jest aktualna, na przykład na 3 dni i teraz informacja jest, to jest dosyć ciekawe, jak zostanie sfinalizowana cała transakcja. Czy ja wyślę pierwszy, czy on wyśle pierwszy, czy wyślemy równocześnie. Ogólnie niepisana zasada na Game Trading Zone jest taka, że jeżeli Ty składasz ofertę, Ty wysyłasz jako pierwszy. Ale nie zawsze się wszyscy do tego tutaj podpisują. No i mamy tam, czym wyślemy, tak, czy będzie trakowana i tak dalej. I klikamy Continue. Jeżeli klikamy Continue, ta osoba, do której wysłaliśmy ofertę, dostaje informację i może się do tego odnieść, czy jest zainteresowana, czy nie jest zainteresowana. Game Trading Zone jest też fajną rzeczą, bo pozwala zobaczyć, jak bardzo poszukiwany jest dany tytuł. Weźmy tego Obscura. Na PlayStation 2. I jak widzicie, Obscure mają dwie osoby, ja i jeszcze ktoś, ale osób, które poszukują, jest o wiele więcej. Ta niebieska strzałeczka pokazuje, że ktoś poszukuje tego, co aktualnie masz. Co pozwala wyłuskać te osoby, które
na przykład ja mam jakąś grę, którą ty chcesz i ty masz jakąś grę, którą ja chcę. Automatycznie będziemy mieli to na ikonkach pokazane, że możemy się tutaj wymienić w kwestii wymienić się danymi grami. Także jest to naprawdę bardzo fajna rzecz i polecam, jeżeli jesteście zainteresowani. Ja powiem Wam szczerze, że ja mam tutaj co prawda tylko 6 trade'ów, zrobiłem ich więcej, ale nie zaliczę trade'ów, które były za kasę, bo ja 10 lat temu to ja robiłem tak, powiem Wam, jak zaczynałem na tym, że wysyłałem pieniądze w kopercie. Dolary normalnie kupowałem w kantorze, wkładałem do koperty, wysyłałem do typa i on mi przysyłał grę. Także to były jeszcze takie czasy, takie można powiedzieć dzikie. Ale też takie rzeczy robiłem no i też to działało, tak? Natomiast Game Trading Zone posiada też bardzo fajne jeszcze forum, gdzie możemy znaleźć dużo informacji na temat, kto czegoś szuka, bądź kto coś sprzedaje. Tutaj też znajdziecie sporo tych informacji. No i też możemy zobaczyć ostatnie trady, jakie były wykonane, czyli ktoś na przykład kupił Sifu na PlayStation 5 za $33, tak? Także tutaj możemy robić takie też deale, tylko tak jak mówię, nie zachęcam do korzystania z Game Trading Zone z tego powodu, że nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia. Jeżeli ktoś Was oszuka, pewnie się na forum pojawi, że możesz wrzucić, że oszukałeś, ale tych pieniędzy raczej już nie odzyskasz. To już jest raczej, może mu konto zablokują ewentualnie. Oczywiście tutaj mamy też coś takiego jak system komentarzy danego. Czekajcie, kota wypuszczę. No już jestem. Mamy system komentarzy, tak? Czyli trochę jak na Allegro, tak? Że jeżeli udało się, to jak wiecie, możemy zobaczyć. Fajne jest też to, że jeżeli z kimś się już wymieniałeś kiedyś, na przykład z GK McLean, to automatycznie dostaje on ikonkę, że z tą osobą już się kiedyś wymieniałeś, tak? Czyli jest tą osobą jakby godną zaufania, tak? W tym wypadku. Także tak to mniej więcej działa i Trading Zone jest, znaczy ja powiem szczerze, że ja się już nie wymieniam na Trading Zone, ale ogólnie jest to fajna taka, też może być darmowym portalem do zbierania kolekcji, czy tam uzupełniania kolekcji swoich gier, także jest to też pewnego rodzaju wyjście, które jest darmowe, tak? Nie jest jak kolektorską, że trzeba zapłacić subskrypcję, tutaj macie to całkowicie za darmo. No a może też uda Wam się z kimś wymienić na jakiś fajny tytuł. Ok, także ten tutaj w tym wypadku portal, tak jak mówię, nie polecam, bo nie chcę brać odpowiedzialności za to, że Was ktoś oszuka czy nie, ale jest też taka możliwość. Dobra, jeżeli chodzi o podstawy, to chyba wszystko, co chciałem Wam tutaj przekazać. Pokazałem Wam czego się wystrzegać, jak mniej więcej kupować, co kupować, czego nie kupować, z czego korzystać, gdzie sprawdzać. Takie podstawowe informacje. Pamiętajcie, że sposób, który ja używam, nie jest idealny prawdopodobnie. Ktoś może mieć nawet inne pomysły, jak kolekcjonować gry, może one są nawet lepsze. Ja Wam pokazałem, jak to wygląda z mojej strony, w oparciu o moje doświadczenie wieloletnie i jakich trzymam się pewnych wytycznych, tak? Nie wspomniałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, może powinienem. Troszkę tak na koniec jeszcze, tak? Bo ja na przykład jestem osobą, która kolekcjonuje gry tylko na płytach CD, ewentualnie kartridżach. Dyskietki nie są dla mnie w ogóle tutaj w tym wypadku wartościowe, ponieważ dyskietki bardzo często się rozmagnesowują. Ludzie, którzy sprzedają gry na dyskietkach, często nie mają już możliwości ich sprawdzenia, a potem się okazuje, że te dyskietki już się nie czytają. Natomiast płyta CD jest jakby nośnikiem bardziej trwałym. I taka jest jakby trochę moja, tutaj jeszcze powiem jaką metodologię, jeżeli dostaję jakąś grę na płycie. Pierwsze co robię, to sprawdzam, czy ona jest możliwa do zrzucenia na ISO bez błędów. Korzystam z jakichś tam darmowych programów, ImageBurn, Clone CD, Alcohol, Nero, cokolwiek, tak? Jeżeli gra się zrzuci bez żadnych błędów, oznacza, że gra jest sprawna, tak? I można ją zrzucić sobie na przykład na konsolę. Jeżeli występują błędy, nie kombinujcie jakimiś systemami odzyskiwania, cudowania. Gra jest uszkodzona. Oddajecie, niech oddają kasę, kupicie sobie gdzie indziej. Miałem takie sytuacje wielokrotnie. Powiem Wam tak. Na eBayu raczej nie znajdziecie oszustów.
nawet jeżeli dostaniecie grę, która nie działa, oddadzą Wam tą kasę. eBay jest bardzo restrykcyjny w tej sprawie i to działa tak, że jeżeli napiszecie do eBaya, czy tam złożycie skargę, że coś jest nie tak, eBay automatycznie u sprzedawcy blokuje kwotę na to, ile było wydane przez Was. I jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, automatycznie tą kwotę do Was zwraca z konta sprzedawcy. Także o wiele lepiej działa to niż na Allegro, bo Allegro to tam już lepiej nie gadać. W każdym razie tutaj działa to w taki sposób, więc powiem Wam, że sami sprzedawcy starają się dobrze opisywać te produkty i sprzedawać je dobre, bo wiedzą, że poniosą koszty z racji tego, że będziecie zwracać do nich, tak, potem. Także jest tutaj dosyć to, wydaje mi się, dobrze rozwiązane. No dobra, ale ktoś może zapytać, no dobra, Krzychu, mam grę na płycie, ale nie mam czytnika. I co dać? Jak mam to sprawdzić? Możesz to sprawdzić na PlayStation. Właśnie, to jest jeden z problemów, który chciałbym też przestrzec. Często sprzedawcy na Allegro mówią, gra działa, odpaliłem na PlayStation, działa, ale czy przeszedłeś się w 100%, czy nie wiesza się na przykład na kredytach? Tego nie wiesz. Także wystrzegajcie się takich informacji, że ktoś napisał, że gra sprawna, bo się odpala na konsoli. Może się odpalać, ale może się wieszać 10 minut później. Także to nie jest żaden jakby wyznacznik tego, czy gra jest sprawna. Sami musicie sprawdzić tą grę u siebie, spróbować ją zrzucić na ISO i zobaczyć, czy nie ma błędów. No dobra, ale ja mam co prawda czytnik w komputerze, ale dzisiaj są takie komputery, że nie ma zatok w ogóle, żeby zainstalować Blu-raya czy cokolwiek, więc co zrobić? Można zrobić coś takiego. Ja za 6 dych kupiłem obudowę, a CD-ROM wyciągnąłem od rodziców z laptopa, który był na przemiał i zrobiłem sobie taki właśnie zewnętrzny czytnik, nagrywarka nawet, płyt CD na USB. Działa to tak, że podpinamy pod USB i mamy po prostu czytnik płyt CD, tak? Możemy bez problemu sobie płytę na nim zrzucać, nawet nagrywać i tak dalej. Tego typu rozwiązania są też dostępne, jeżeli chodzi o dyskietki. Widziałem stacje dyskietek na USB. Można takie kupić rzeczy, jeżeli chcecie jeżeli jesteście zainteresowani nośnikami magnetycznymi. Aczkolwiek ja ich nie polecam, no bo te nośniki magnetyczne niestety są o wiele mniej trwałe niż płyty CD. Także to na koniec taka informacja na temat tego, jak sprawdzać, tak? Ja ogólnie wychodzę z założenia, że jeżeli gra zrzuciła się bez błędów na komputerze, to bez problemu ona będzie działała też na konsoli. Można zrobić jeszcze dwustopniowe testowanie, jeżeli macie na przykład na w Xboxie i w PlayStation 2 dyski twarde, no to spróbować tą grę zrzucić przez czytnik konsoli. Jeżeli też przejdzie, no to nie ma się tutaj do czego przyczepić. Natomiast jeżeli nie jesteście zadowoleni z zakupu, nie wahajcie się tego zwracać na eBayu. Naprawdę system zwrotów na eBayu jest mega dobrze ogarnięty i nie będzie problemu, żebyście odzyskali swoje pieniądze. Dobra, to pierwszy odcinek, w którym opowiedziałem takie podstawy. Dajcie znać, czy Wam się podobało, bo jestem zainteresowany. W kolejnych już przejdziemy bardziej do samych kolekcji, omawiania. Natomiast tutaj taki odcinek, który był, wydaje mi się, bardzo potrzebny z tego względu, że wiele osób nie do końca ogarnia temat. A jak widzicie, nie jest to taki prosty temat, że trzeba zwracać uwagę na wiele różnych rzeczy. Trzeba mieć przede wszystkim tą wiedzę, bo bardzo łatwo kupić grę, za którą zapłacimy jak za zboże, a potem się okazuje, że ona nie jest warta nawet 1/10 swojej ceny. I takie rzeczy wielu sprzedawców na to liczy tak naprawdę, na polskich portalach i na eBayu, że kupisz grę, na przykład często pod wpływem emocji, wydasz za nią krocie i potem się okazuje, że ta gra no nie jest tym, czym chciałbyś, żeby była, tak? Że okazuje się, że jest język niemiecki, a w sytuacji, kiedy chcesz ją sprzedać, to nikt nie chce nawet na nią spojrzeć. Także tutaj jest to, trzeba na to brać bardzo uważnie, podchodzić do tego, tak? I to nie chodzi o to, że nigdy się nie pomylicie, bo się pomylicie i ja się pomyliłem nieraz i powiem Wam, że kupowałem grę, która potem się nagle okazało, że jest po niemiecku albo ma drukowaną okładkę. To jest też rzecz, którą bardzo często sprzedawcy unikają informacji, żeby Was nie skłamać. Ostatnio kupiłem, nie mam, grę, która miała drukowaną okładkę i nikt nie napisał, że to jest drukowana okładka. Nieważne, że to było na laserze, to widać, że to jest drukowane. No, ale takie właśnie rzeczy mają miejsce i musimy być tego świadomi, że wy musicie być przede wszystkim jako kupujący najbardziej uważni i patrzeć, co kupujecie, żeby potem się nie okazało, że trzeba to oddawać albo
ktoś Wam już nie chce oddać pieniędzy i tak dalej. Także są takie sytuacje, których trzeba być jakby w pełni świadomym. Natomiast jeżeli chcecie wejść tak na ostro w kolekcjonowanie gier, no to myślę, że te rzeczy, które Wam powiedziałem, spokojnie starczą jako podstawy no i zobaczycie, że to jest biznes, tak? To jest biznes, który jest naprawdę rozbudowany, jeżeli w to wejdziecie głębiej. To mam jeszcze taką małą anegdotkę, powiem, kiedyś miałem takiego ziomka, on był z Finlandii, nie pamiętam jak on się nazywał, Jorgen? Nie pamiętam, z Finlandii. Gdy zaczynałem kolekcjonować big boxy, to często żeśmy się łapali na aukcjach, na przykład na eBayu. I on na przykład miał taką fazę, że on zbierał tylko gry, które były zaplombowane w foliach. Jasnym jest, że tych gier, które są w foliach, jest mniej niż gier, które są otwarte, czyli te complete in box. Więc on na przykład, jeżeli wychodziła gra w folii, to kiedyś z nim rozmawiałem, on mówił jak to robi i była aukcja, to on się nie bawił w podbijanie co $5, co 10. On ustawiał na przykład cenę, że daje za tą grę $3000. Taką ustawiał limit. Nikt nie mógł go przebić. I oczywiście ta gra nie sprzedawała się za, tam wiadomo, bo aukcje działają troszkę inaczej, nie sprzedawała się za $3000, ale za tą maksymalną kwotę, która została wylicytowana. Ale on sobie mógł na to pozwolić, bo tych gier nie było dużo. On z kolei też kupował wszystko. Wszystko co było, tylko że w folii, w Big Boxie i na PC-ta. Więc nie mogłeś z takim kimś w żaden sposób rywalizować, bo on sobie, wiesz, kupował grę raz na przykład, nie wiem, na 3 miesiące, kiedy udało mu się trafić i on sobie mógł pozwolić na to, żeby wydać na nią, nie wiem, $3000 na przykład. Także są takie świrusy też i trzeba uważać, że na takich, że są ludzie, z którymi nie wygrasz po prostu i musisz się z tym pogodzić. Także jeżeli chodzi o rynek kolekcjonerski, no to myślę, że takie podstawy. Tak, jeżeli mi się coś przypomni, bądź jesteście ciekawi, bądź czegoś nie poruszyłem i chcielibyście, żebym o tym powiedział, dajcie znać, to w kolejnym odcinku na początku postaram się odnieść do Waszego pytania i postaram się nakreślić jakieś tam czy odpowiedzieć na Wasze pytania oczywiście, a może mi się też coś przypomni, to jeszcze tutaj wrzucę. Natomiast to jest takie, wydaje mi się, podstawowe informacje, jak widzicie, wcale to nie jest prosta rzecz, trzeba na to poświęcić dużo czasu, żeby w to wejść i żeby być uważnym, ale to też w żaden sposób Was nie uchroni przed nietrafionymi zakupami. To się zdarzy niestety każdemu. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia grupy Energikowcy, moich social mediów oraz wbicia na serwer Discord.